czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Tutaj jest 10 mieczy. No, wychodzi na to, że chyba to będzie powolny tydzień. Co do Was przychodzi? Co się pojawia? A przychodzi 5 monet z kolei. No, na razie taka, powiedzmy, trudna energia, ale zobaczymy, co będzie dalej. Co odchodzi do przeszłości? Co się kończy? Tutaj jest z kolei 8 mieczy i to bardzo dobrze, bo tutaj tak jakby widzę, że ktoś przestaje siebie za coś winić albo wyrzucać sobie, że rezultat danej decyzji czy sytuacji mógł być troszeczkę inny. Jak Wy się przedstawiacie? Panny, Wy pokazujecie się jako rycerz mieczy tutaj na strusiu, ale to dobrze, dlatego że widzę, że macie w sobie mnóstwo takiej zaciętości i krzepkości do tego, aby coś osiągnąć. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest 9 mieczy z kolei, buław. I czego nie robić, czego unikać, co Was nie wspiera i co raczej przeszkadza. Tutaj jest król monet i kapłanka z przełożenia. Słuchajcie, najwięcej pojawiło się mieczy, a miecze są związane z trygonem powietrza, więc bliźnięta waga lub wodnik i wydaje mi się, że ten trygon Wam sprzyja. Ale też dosyć to jest dziwne zestawienie kart, szczerze mówiąc. Ja myślę, że tutaj coś idzie wolniej, aniżeli by Wam się wydawało, albo aniżeli byście chcieli, żeby to gdzieś tam się toczyło. Ale tutaj od razu mówię, że jest tak, jak być powinno. Nie przyspieszajcie. Natomiast zacznijmy od tego, że z przełożenia macie kapłankę i ona może, słuchajcie, sugerować kobietę, która jest wyżej postawiona, kobieta, od której bardzo dużo zależy. To może być szefowa, to może być, słuchajcie, jakaś urzędniczka, ale też mam wrażenie, że matka lub teściowa i z takimi możecie mieć do czynienia w tym tygodniu. I mam wrażenie, że w kontakcie z nimi może wam wszystko opaść, że tak powiem. Cała motywacja i chęci, natomiast wydaje mi się, że tutaj, zwłaszcza jeśli chodzi o matki, o teściowe, to mogą one tylko i wyłącznie sobie gadać, że coś uczynią, a wcale tego nie zrobią. Ciekawy jestem, czy z kimś to rezonuje. Inna sprawa jest taka, że polecałbym tutaj używać dużo rozumu oraz intuicji w tym tygodniu i nie działać pod wpływem chwili i emocji, bo to Wam może tylko przynieść problemy. W ogólnej energii 10 mieczy i powiedziałbym tak, być może też wyjdzie coś na jaw, że pewna osoba za plecami konszachtowała i to raczej jest ta kapłanka, ta kobieta i to właśnie sprawi, że trochę Wam się odechce. Natomiast ta 10 mieczy też mówi, że będzie to spokojniejszy tydzień, w którym czas leci dużo wolniej. I tutaj mam wrażenie, że może Wam się nawet dłużyć. Ktoś na przykład czeka na weekend, czy do weekendu, do wakacji, do urlopu. Ale też mam wrażenie, że na przykład jeśli odbywacie w tym najbliższym czasie jakieś komunie, wesela, czy tam cokolwiek, już tam macie zaplanowane, to tak naprawdę odliczacie czas tylko i wyłącznie do tego danego wydarzenia. Też mam wrażenie, że to wszystko ma Was pochłonąć dosyć dużo pieniędzy, bo przychodzi do Was 5 monet i tutaj wychodzi na to, że w tym tygodniu się dosyć dużo wykosztujecie, ale wcale nie musicie stracić na tym finansowo. Przede wszystkim nie stracicie, jeśli nie będziecie słuchali podszeptów jakiejś bardzo mądrej kobietki, której wydaje się, że po prostu wszystkie rozumy pozjadała i że ma największą wiedzę życiową i doświadczenie i jest ona starsza i trzeba się jej słuchać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj raczej bym stawiał na własną
intuicję i własny rozum. Jeśli chodzi w ogóle o wydatki większe, to jeśli planujecie w tym tygodniu, to albo wypadałoby jednak je odłożyć w czasie, albo porządnie się zastanowić, czy dana oferta, którą chcecie przyjąć, czy na pewno jest korzystna. Bo tutaj widzę, że ktoś inny może na niej skorzystać. Typu na przykład powiedzmy ktoś Wam podsunie wspaniałą ofertę wakacji, czy niesamowite po prostu bilety lotnicze, a później okaże się, że tak naprawdę tylko i wyłącznie ta osoba na tym zarobiła w postaci jakiejś tam prowizji i tak dalej, i tak dalej. Tutaj do przeszłości odchodzi 8 mieczy i dobrze, dlatego że z jednej strony macie tutaj takie podejście na zasadzie czuję, że ode mnie coś jednak zależy, ja nie będę iść z prądem, nie będę czekał na to, aż ktoś jakąś decyzję wyda, tylko na przykład będę składał odwołanie, zażalenie, czy na przykład ktoś sobie wymyśli, że chce złożyć skargę na kogoś w miejscu pracy, bo powiedzmy ktoś za plecami działa na niekorzyść firmy oraz waszą na przykład i wy wreszcie stwierdzicie, że trzeba dać temu koniec, temu kres. Jest polecane, żeby to uczynić. I nie chodzi o tutaj jakieś donosicielstwo, ale o też zadbanie o swój własny interes, bo w momencie, gdy ktoś gra nieszczerze, to też wam się dostaje. Ale tutaj na szczęście zdejmujecie taką jakby opaskę z oczu i dochodzicie do wniosku, że nie będziecie czekać, aż coś się polepszy, to wy zadbacie o swoje dobro. I tutaj ten tydzień sprzyja właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałem, pisaniu pozwów, składaniu pozwów, czy składanie wniosków, odwołań, zażaleń. Tym bardziej, że zobaczcie, wy pokazujecie się jako rycerz mieczy, który walczy, jest taki właśnie waleczny, oddany w imię tego, co jest dla niego istotne, w imię tego, co jest dla niego ważne. Więc jeśli uważacie, że należą wam się jakieś pieniądze, czy na przykład lepsze traktowanie, inne traktowanie, czy szacunek, to tutaj widzę, że ochoczo zabieracie się za rozmowy, nawet z osobami, które wydają się bardzo takie wymagające, typu właśnie matki, typu teściowe, typu na przykład szefostwo. Tutaj też w ogóle widzę, że dla osób, które na przykład ostatnio miały problemy z taką motywacją, za dużo wam się nie chciało. Tutaj katar sienny, brak energii i po prostu pogoda w kratkę, bo też słyszałem, że niedawno w Polsce był jakiś śnieg w ogóle. To tutaj wychodzi na to, że nawet jeśli tydzień się dłuży, to i tak raczej tutaj macie na szczęście siłę do tego, aby o coś walczyć, coś robić, coś czynić. Co was wspiera? Co wam pomaga? To jest 9 buław i tu jest pokazane, że wspiera was zaznaczanie granic i stawianie muru, oddzielanie tak naprawdę siebie od relacji z osobami, które są nieszczere, nie fair się zachowują i na przykład już kiedyś się na takich osobach zawiedliście, czy zawiodłyście i nagle się znowu pojawiają. Czy tam dalej trzeba z nimi, że tak powiem, żyć w zgodzie. Nie mówię o tym, żeby żyć z kimś w niezgodzie, tylko raczej, żeby dystansować się od osób, które są nieszczere i już kiedyś nadszarpnęły wasze zaufanie. Stawiać granice, słuchajcie, i też bym powiedział, że nie zrażać się szybko, bo tutaj część z was może mieć problem z takim słomianym zapałem. Czego nie robić, czego unikać? Król monet. I nie zapominajcie o swoich potrzebach, dlatego że nikt inny nie zadba o was jak wy sami. Nie dajcie sobie tak naprawdę
dokładać obowiązków, czy no, w kaszę dmuchać, jak tutaj mówi związek frazeologiczny, ale to tak uprośćmy może. Powiedzmy, że ktoś wam cały czas dokłada zmartwień, obowiązków i na przykład jest przygotowanie nawet są przygotowania do komunii, czy do jakiegoś innego wydarzenia rodzinnego, czy ze znajomymi. I na was po prostu spoczywają wszystkie obowiązki związane ze sprzątaniem, z po prostu listą gości, z zapraszaniem, z pieczeniem, gotowaniem. No, pamiętajcie, że inni nam zrobią tyle, na ile sobie pozwolimy. I tutaj przydałoby się to do siebie, że tak powiem, wziąć, do swojej głowy i tam zakodować, czyli więcej granic, powiedzmy mniej zaufania, ale to też tak negatywnie zabrzmiało. Może po prostu bardziej sprawdzajcie, czy czyny innych osób rzeczywiście słuchajcie, idą w parze z tym, co te osoby mówią. Sprawdzajcie po prostu to, kogo macie dookoła. I życzę wam udanego tygodnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.